Mistrzu Iron Fist, porucznik Kalech i sierżant Piridak meldują się. Mówcie. Kiedy patrolowaliśmy plażę w Brighton Point, jak nam rozkazano, odkryliśmy, że na nasze terytorium wkroczyła duża grupa najeźdźców, składających się z 40 elfów. Kiedy nadszedł odpowiedni moment, zaatakowaliśmy. Nieprzyjaciel ugiął się pod naporem naszego ataku. Wypełnialiśmy swoją powinność i broniliśmy naszej krainy. Naprawdę? Zabiliśmy przynajmniej pół tuzina elfów, zanim zorientowali się, co się dzieje. Reszta uciekła w popłochu. Zaczęliśmy ich gonić, a ja na własne oczy. Co w tym śmiesznego, mistrzu? Nic. Mów dalej. Oczywiście. Jak już mówiłem, goniliśmy gobliny, strzelając im w plecy, bo nie potrafili stanąć i walczyć z honorem. To przykre, choć konieczne. Tak, wasza wysokość. Zasiekliśmy prawie wszystkie gobliny oprócz dwóch, bo zaczęły się zbliżać potwory morskie. Z początku myśleliśmy, że przychodzą z pomocą goblinom, ale wnet okazało się, że ich przybycie nie ma nic wspólnego z bitwą na plaży. Ukryliśmy się pośród skał. Każdy miał torbę przy pasie. I nosił dziwnie wyglądający amulet, który przypominał małe, czarne pudełko. Co? Co powiedziałeś? Powtórz. Mam jeszcze raz powiedzieć, jak osobiście zabiłem 2 elfy jedną strzałą? Nie. To, co było po tych bredniach. Opowiedz mi o tych pudełkach. Miały około 4 cm długości i były zrobione z gładkiego, czarnego metalu. Nie mogliśmy zobaczyć nic więcej. Ten opis bardzo przypomina pudełka z pewnej legendy. Co było potem? Ludzie morza zaczęli się sprzeczać. Potem jedna grupa zawróciła i odeszła. Pozostali odeszli w przeciwnym kierunku. Ranną spostrzegliśmy, że jeden z nich zostawił swoją skórę na plaży. Przypływ zmył ich tropy, więc zdecydowaliśmy się powrócić do bazy i zdać meldunek z tego, co widzieliśmy. Dziękuję za twój meldunek, poruczniku Kalech. Dobrze, że przynajmniej raz dowiedziałem się czegoś interesującego. Awansuję cię na kapitana. Zbierz zaraz oddział poszukiwawczy i znajdź tych ludzi morza. Jeżeli wam się uda, nie stracisz awansu i życia. Aha, Kalech, jeszcze jedno. Powodzenia! Lordzie Iron Fist, porucznik Kalech i sierżant Piridak meldują się. Mówcie! Gdy zgodnie z rozkazem patrolowaliśmy plażę w Brighton Point, zauważyliśmy, jak na nasz teren wkroczyła duża grupa najeźdźców składająca się z 40 elfów. Gdy nadszedł odpowiedni moment, zaatakowaliśmy. Cóż za odwaga! Wróg ugiął się pod naporem naszych gwałtownych ataków. Obrona kraju była naszą powinnością. Naprawdę? Zabiliśmy co najmniej pół tuzina, zanim zorientowali się, co się dzieje. Reszta uciekała jak świnie przed ubojem. Ruszyliśmy w pogoń i na własne oczy... Co cię tak bawi, panie? Nic. Mówcie dalej. Oczywiście, jak już mówiłem, ścigaliśmy gobliny, strzelaliśmy im w plecy, ponieważ i tak nie stanęłyby do honorowej walki. To przykre, ale konieczne. Tak, wasza wysokość. Kiedy przy życiu zostały już tylko 2 gobliny, zauważyliśmy potwory wychodzące z morza. Początkowo sądziliśmy, że przybyły pomóc goblinom, ale wkrótce stało się jasne, że ich obecność nie miała nic wspólnego z potyczką na plaży. Schroniliśmy się za skałami. Każdy z nich miał torbę przy pasie, a na szyi nosił dziwny amulet, który wyglądał jak małe, czarne pudełko. Co? Co powiedziałeś? Powtórz to. Mam jeszcze raz powiedzieć, jak osobiście zabiłem 2 elfów jedną strzałą? Nie. Dalej, po tych bredniach. Opowiedz mi o pudełkach. Były wykonane z gładkiego, czarnego metalu i miały mniej więcej 1,5 cala długości. Nie mogliśmy przyjrzeć się dokładniej. Opis tych pudełek pasuje do pewnej legendy.
Co działo się dalej? Ludzie morza zaczęli się sprzeczać, po czym jedna grupa odwróciła się i ruszyła w dół plaży. Pozostali udali się w drugą stronę. Rano zauważyliśmy, że jeden z nich porzucił na plaży swoją skórę. Przepływ zmył ich ślady, więc zdecydowaliśmy się wrócić do bazy i zdać raport. Dziękuję za twój raport, poruczniku Kalech. Cieszę się, że choć raz mogłem usłyszeć coś interesującego. Awansuję cię na kapitana. Natychmiast zbierz oddział poszukiwawczy i znajdź tych ludzi morza. Jeśli wam się uda, nie stracisz awansu i życia. Aha, Kalech, jeszcze jedno. Powodzenia. Słuchajcie, słuchajcie, rozpoczynają się łowy ścierwojadów na Szmaragdowej Wyspie. Wszyscy zawodnicy otrzymali listę przedmiotów. Jak wiecie, zwycięzcy otrzymają zamek Harmondale i okoliczne ziemie. Miejcie się na baczności. Szmaragdowa Wyspa potrafi być niebezpieczna. Zeszłej nocy zaginęło 3 zawodników. Martwimy się, czy nie stało się im nic złego. W trakcie zawodów wypatrujcie naszych zaginionych zawodników. Jeżeli znajdziecie jakąkolwiek część wyposażenia w kniei, wracajcie i przynieście tę wskazówkę. To może uratować im życie. Krążą plotki, że na wyspie grasuje jakiś potwór, który prawdopodobnie ukrywa się w jednej z grot. Jeżeli natkniecie się na grotę, której nie znacie, nie wchodźcie do niej. Pchnijcie kogoś z wieścią do miasta, a straże przeszukają ją za was. Nie chcemy, żeby coś złego przydarzyło się jeszcze komuś. I jeszcze jedno. Doniesiono nam, że tym potworem może być smog. Jeżeli go spotkacie, to ratuj się kto może. Słuchajcie, słuchajcie. Rozpoczynają się zawody w poszukiwaniu skarbów na Szmaragdowej Wyspie. Wszyscy uczestnicy otrzymali listę przedmiotów, które mają zostać znalezione. Jak wiecie, zwycięzcy turnieju otrzymają tytuł własności do zamku Harmondale i okolicznych ziem. Bądźcie ostrożni, Szmaragdowa Wyspa może być niebezpieczna. Ostatniej nocy zniknęło 3 uczestników. Obawiamy się o ich bezpieczeństwo. W czasie trwania turnieju rozglądajcie się za zaginionymi zawodnikami. Jeśli w lesie znajdziecie część ich ekwipunku, wróćcie jak najszybciej do miasta. Ten ślad może uratować im życie. Ostatnio pojawiły się pogłoski o jakimś potworze grasującym na wyspie. Możliwe, że ukrywa się w jednej z jaskiń. Jeśli zauważycie gdzieś nieznaną wam grotę, nie wchodźcie do środka. Wyślijcie kogoś z wiadomością do miasta, a straże rozpoczną poszukiwania. Nie chcemy, by komukolwiek jeszcze stała się krzywda. I jeszcze jedno. Doszły do nas słuchy, że ten potwór może okazać się smokiem. Jeśli go zauważycie, to uciekajcie, ile sił w nogach! Gratulacje, przyjaciele. Wasz nowy zamek znajduje się w Harmondale, spokojnej mieścinie leżącej na granicy z Tulareańskim Królestwem Elfów. Choć z bycia panami tych włości wynika wiele przywilejów, wiąże się z tym także wiele odpowiedzialności. Na przykład dbanie o bezpieczeństwo poddanych. I prawie bym zapomniał. Waszymi posiadłościami zainteresowały się gobliny. Jestem pewien, że tacy dzielni poszukiwacze przygód jak wy poradzą sobie z nimi bez problemu. Gratulacje, przyjaciele! Wasz nowy zamek znajduje się w Harmondale, spokojnej osadzie przy granicy z elfickim królestwem Tal'Rey. Choć tytuł władców zamku daje wam wiele przywilejów, wiąże się on również z dużą odpowiedzialnością, jak na przykład bezpieczeństwo publiczne. Byłbym zapomniał.
Waszymi nowymi ziemiami zainteresowały się gobliny. Jestem pewien, że tacy mężni poszukiwacze przygód jak wy nie będą mieli z nimi problemu. A więc cieszcie się swoim nowym domem, obyście mądrze rządzili waszą ziemią. Wydaje mi się, że linia powinna przebiegać tędy. Zdecydowanie nie wydaje mi się, żeby to było sprawiedliwe. A może tędy? Nie, powiedziałam tędy. Nie, nie. Linia powinna przebiegać tędy. Nigdy w życiu nie widziałam tylu świeżych trupów. Gdyby tylko nasi wrogowie walczyli ze sobą częściej. Wstań. Chodź za mną. Może powinniśmy poprowadzić granicę tędy. To zdecydowanie nie wydaje mi się sprawiedliwe. Może lepiej tędy. Nie, mówię, że tędy. Nie, nie. Granica powinna być tu. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tylu świeżych trupów. Gdybyśmy tylko mogli sprawić, by nasi wrogowie częściej walczyli. Wstawać! Za mną! Wydaje mi się, że linia powinna przebiegać tędy. Zdecydowanie nie wydaje mi się, żeby to było sprawiedliwe. A może tędy? Czekajcie, a może tędy? Znieśmy toast za pokój. Za pokój! Ciężko uwierzyć, że walczymy ze sobą, a przecież wszyscy doskonale wiemy, kto jest naszym prawdziwym wrogiem. Może powinniśmy poprowadzić granicę tędy. Zdecydowanie nie wydaje mi się to sprawiedliwe. Może lepiej tędy. Czekajcie, a co powiecie na to? Tak. Znieśmy toast, przyjaciele, za pokój! Za pokój. Aż trudno uwierzyć, że walczyliśmy między sobą, skoro wiemy, kim jest nasz prawdziwy wróg. Służyliście nam dobrze, więc zasługujecie, żeby się dowiedzieć, kim jesteśmy i jaki jest nasz plan. Moi towarzysze i ja nie pochodzimy z waszego świata. Znaleźliśmy się tutaj podróżując w poszukiwaniu starożytnych i ich agentów, Koraka i Sheltema. Teraz mogę wam powiedzieć, że żadni starożytni nie istnieją. Mówiłeś co innego. Okłamałeś nas. Słyszeliście to, co chcieliście usłyszeć? A teraz chcę zobaczyć, jak giniesz. Skończyliśmy już z poszukiwaniem starożytnych. Teraz mamy lepszy plan. Kiedy przybyliśmy do waszego świata, postanowiliśmy ukryć nasz pojazd w morzu i uaktywnić system bezpieczeństwa. Podzieliliśmy kod bezpieczeństwa. Część znam ja, część ta wiedźma. Rozdzieliliśmy się i już ich nie widzieliśmy. Unieszkodliwienie systemu bezpieczeństwa statku bez kodu będzie bardzo trudne. Tutaj wy wkraczacie do akcji. Przy pomocy tego urządzenia możemy zrobić tysiące kopii tego i panować nad światem z pożytkiem dla naszych sprzymierzeńców i swoim. Brakuje nam jednej części i chcemy, żebyście ją wydostali ze statku. Dobrze nam służyliście, więc należy wam się wyjaśnienie, kim jesteśmy i jaki mamy plan. Ja oraz moi towarzysze nie pochodzimy z tego świata. Przybyliśmy tutaj niedawno z głupią misją odnalezienia starożytnych oraz ich dwóch emisariuszy, Koraka i Sheltema. Cóż, mogę wam teraz powiedzieć, że nie ma żadnych starożytnych. Przedtem mówiłeś nam co innego. Okłamałeś nas. Słyszeliście to, co chcieliście usłyszeć. A teraz chcę usłyszeć twój agonalny krzyk. Skończyliśmy poszukiwanie starożytnych. Mamy teraz lepszy plan.
Gdy przybyliśmy do waszego świata, zdecydowaliśmy się ukryć nasz pojazd pod powierzchnią morza oraz włączyć system bezpieczeństwa. Rozdzieliliśmy się i więcej ich nie widzieliśmy. Bez znajomości hasła bardzo trudno będzie pokonać system bezpieczeństwa statku. I to jest właśnie zadanie dla was. Za pomocą tej machiny możemy stworzyć tysiące kopii tego i rządzić tym światem dla dobra naszego i naszych sprzymierzeńców. Brakuje nam jednej części i chcemy, byście przynieśli nam ją ze statku. Resurrektra. Wszyscy już przybyli. Władcy Harmondale i ja jesteśmy gotowi wysłuchać waszego planu. Jak już pewnie zaczęliście podejrzewać, my, moi towarzysze i ja nie pochodzimy z waszego świata. Tak jak nie są z waszego świata ci, którzy sprzymierzyli się z nekromantami. Przybyliśmy tutaj kilka lat temu, strudzeni szukaniem starożytnych i ich dwóch agentów, Szeltema i Koraka. Wiele cierpień spadło na wasz świat z powodu naszych walk z byłymi przyjaciółmi i jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. Ale wydaje nam się, że to, o co walczymy, jest tego warte. Rywalizowaliśmy z naszymi byłymi krajanami w zbieraniu materiałów, których potrzebujemy, żeby połączyć system wrót, które starożytni budowali zanim diabeł Krigan wywołał ciszę. Teraz brakuje nam jeszcze jednej części. Gdy przybyliśmy do waszego świata, postanowiliśmy ukryć nasz pojazd w morzu i uaktywnić system bezpieczeństwa, ponieważ już wtedy sobie nie ufaliśmy. Kod do statku podzieliliśmy na dwie części. Jedną znałam ja, drugą Castor. Łudziliśmy się, że uda nam się dojść do porozumienia. Na próżno, bez kodu, bardzo trudno będzie pokonać system bezpieczeństwa na statku. Tutaj właśnie wkraczacie na scenę wy, nasi sprzymierzeńcy z Harmondale. Musicie zdobyć tę część. Jeżeli wam się uda, nagrodą będzie koniec ciszy, która spowiła wasz świat na tysiące lat. Skrzesicielko, wszyscy są obecni. Ja oraz władcy Harmondale chętnie wysłuchamy twojego planu. Jak niewątpliwie zaczęliście podejrzewać, my, to znaczy ja i moi towarzysze, nie pochodzimy z waszego świata. Podobnie jak nasi odpowiednicy, którzy sprzymierzyli się z nekromantami. Przybyliśmy tutaj kilka lat temu, zmęczeni poszukiwaniem starożytnych oraz ich dwóch emisariuszy, Szeltema i Koraka. Walcząc z naszymi dawnymi przyjaciółmi, sprowadziliśmy do waszego świata wiele cierpienia. Szczerze tego żałuję, ale sądzę, że to, o co walczymy, jest tego warte. Walczyliśmy z naszymi dawnymi towarzyszami, aby zebrać materiały potrzebne do stworzenia systemu bram, które wznosili starożytni, nim diabeł Krigan spowodował nastanie ciszy. Potrzebna nam jest jeszcze tylko jedna część. Gdy przybyliśmy do waszego świata, zdecydowaliśmy się ukryć nasz pojazd pod powierzchnią morza oraz włączyć systemy bezpieczeństwa. Ponieważ już wtedy traciliśmy do siebie zaufanie, hasło dostępu do statku zostało podzielone na dwie części. Jedną znam ja, a drugą Castor. Sądziliśmy, że jakoś dojdziemy do porozumienia. Myliliśmy się. Bez znajomości hasła bardzo trudno będzie pokonać system bezpieczeństwa statku. I to jest właśnie zadanie dla was, nasi sprzymierzeńcy z Harmondale. Chcemy, abyście znaleźli dla nas tę część. Jeśli się wam uda, zakończymy okres ciszy, która od tysięcy lat skrywa wasz świat. Więc jesteśmy tutaj, jako szczęśliwa rodzina. Może teraz uda nam się zapomnieć o tym, co było wcześniej. Chyba raczysz żartować. Po wszystkich wojnach, które wywołałeś, po tym jak zabiłeś tak wielu ludzi, spowodowałeś wiele nieszczęść. Archibaldzie Iron Fist, za twoje zbrodnie przeciwko królestwom Enrod i Erati, za wszystkie cierpienia, których byłeś sprawcą, skazuję cię na... Czekaj! Archie, wspomniałeś, że ze swoimi uczniami przeniesiecie się na wyspę, żeby tam kontynuować swoje studia w pokoju. Czy zgadzasz się pozostać tam i więcej nie sprawiać nam kłopotów? Tak. On ocalił mi życie. Według mnie popełniamy błąd, ale cóż, niech tak będzie. Kazuję cię na wygnanie na twoją małą wyspę. Masz jej nie opuszczać pod karą śmierci. Czy przyrzekasz, że na niej pozostaniesz? Przyrzekam. Idź tedy. Nie chcę cię więcej widzieć. Wyrównaliśmy rachunki, bracie. Żegnaj. Tak, żegnaj. I oto jesteśmy. Jedna szczęśliwa rodzina. Może czas zapomnieć o dawnych urazach. Chyba żartujesz. Po wojnach, które wywołałeś, po zabiciu przez ciebie tylu ludzi, spowodowałeś wiele bólu.
Archibaldzie Iron Fist, za twe zbrodnie przeciwko królestwom Enrod i Rati, za wszystkie cierpienia, które spowodowałeś niniejszym, skazuję cię na... Zaczekaj, Archibaldzie, mówiłeś mi, że wraz ze swoimi ludźmi osiedliście na wyspie, by w spokoju kontynuować badania. Czy jesteś gotów tam pozostać i więcej nas nie niepokoić? Tak. W końcu uratował mi życie. Uważam, że to błąd, ale dobrze, zgoda. Niniejszym skazuję cię na wygnanie na twoją małą wyspę. Pod groźbą śmierci. Nigdy nie wolno ci jej opuścić. Czy przysięgasz tam pozostać? Przysięgam. Więc odejdź. Nie chcę cię już nigdy widzieć. Wyrównaliśmy nasze rachunki, bracie. Żegnaj. Tak, żegnaj. To powinno zadziałać. Na ciałach naszych wrogów zbudujemy nasze państwo, gdzie będzie miejsce tylko dla nas i naszych sprzymierzeńców. Znieśmy toast. To powinno wystarczyć. Sądzę, że mamy teraz prawo powiedzieć, iż nasze ostatnie zwycięstwa stały się początkiem zupełnie nowej ery. Znoszę toast za władców tego nowego świata. Znoszę toast za nas! Za nas! To powinno zadziałać. Witajcie. Zwą mnie Korak. Wejdźcie, proszę. Korak? Widzieliśmy, jak rozbiłeś się na Xin. Jak udało ci się przeżyć? Wybaczcie. Jestem Korak, ale nie ten Korak. Korak, którego widzieliście, nie był mną i pewnie tam zginął. Choć może i nie. Nie tak łatwo nas zabić. To jest stacja sieci Beta 5, a ja jestem jej strażnikiem. System wrót został zbudowany 1000 lat temu, ale nie udało się nam ustawić na waszym świecie portalu przed wybuchem wojny. W czasie wojny z Kreganem starożytni zużyli wszystkie swoje surowce. Które prowadzą do starożytnych. Obawiam się, że żadne z nich. Kiedy Kregan przeniknął sieć wrót 900 lat temu, cała zewnętrzna krawędź została odcięta od reszty systemu. Właśnie na niej się teraz znajdujemy, a wy pochodzicie z tamtej gwiazdy. A co z resztą wrót? Gdzie one prowadzą? Do innych światów, w których dawno temu starożytni zasiali życie. Podczas wojny stoczyło się one w barbarzyństwo. Pomógłbym im, ale nie wolno mi opuszczać tego miejsca, a nie przechodzi tędy zbyt wiele osób. Nikt bez kostki kontrolnej nie może przekroczyć wrót. Więc gdzie możemy stąd pójść? Pójść? Gdziekolwiek chcecie, moi przyjaciele. Gdziekolwiek chcecie.
powinno wystarczyć. Witajcie, jestem Korak. Wyjdźcie, proszę. Korak? Widzieliśmy, jak rozbiłeś się w świecie Xin. Jakim cudem przeżyłeś? Wybaczcie, jestem Korak, ale nie ten Korak. Ten, którego wypadku byliście świadkami, raczej już nie żyje. Choć to wcale nie jest pewne. Bardzo trudno jest nas zabić. To jest stacja Beta 5, której jestem strażnikiem. System bram został wzniesiony około 1000 lat temu, ale przed wojną nie udało nam się zbudować portalu w waszym świecie. Walka z Kreganem pochłonęła wszystkie zasoby starożytnych. Który z nich prowadzi do starożytnych? Obawiam się, że żaden. Kiedy 900 lat temu Kregan spenetrował system bram, cały brzeg osi został odcięty od reszty. Tam właśnie się teraz znajdujemy. A ta gwiazda powyżej to miejsce, skąd pochodzicie. A co z innymi bramami? Dokąd prowadzą? Do innych światów, gdzie dawno temu byli starożytni. W czasie wojny wszystkie upadły do poziomu barbarzyństwa. Pomógłbym im, ale nie wolno mi opuszczać tego miejsca. A przez bramy nie może przejść nikt, kto nie ma kostek kontrolnych. Więc gdzie możemy stąd pójść? Pójść? Wszędzie, gdzie tylko chcecie, przyjaciele. Gdzie tylko chcecie. Choć zostałeś pokonany, śmierć nie jest ci dziś pisana. Powróć do świata żyjących. Oczekuje cię wiele zadań. Choć zostaliście pokonani, śmierć nie jest wam dzisiaj pisana. Powróćcie do świata żywych. Macie jeszcze wiele do zrobienia.